Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, z tej strony Merlin i witam was w trzecim odcinku z serii Discord.js. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam, czym są slash comments. Będzie to taki wstęp do slash comments oraz zamienimy sobie naszego bota z wersji Common.js do modułów JavaScript. Na samym początku chciałbym sobie zamienić tutaj tego bota, którego do tej pory napisaliśmy, z Common.js do ESM, czyli do ES Modules. Common.js to jest system, rodzaj pisania botów, który normalnie się robi, czy tam plików JavaScript, a ESM to jest nowoczesny system modularny, czyli po prostu zamieniamy sobie zamiast module exports będziemy mieć import export. Tak samo jak tutaj używamy require, to będziemy mieć tutaj import from. Są różne plusy tego zastosowania, ale są też minusy. Minusem takiego zastosowania jest, że na przykład nie będziemy mogli mieć komendy reload. Czyli jeżeli chcielibyśmy mieć na serwerze komendę reload, nazwa komendy, nie będziemy mogli jej w ogóle zaprogramować, gdyż nie będziemy mieć dostępu do cache, czyli do pamięci podręcznej, czy tam tymczasowej tego bota, przez co nie będziemy mogli jakby usunąć tego modułu i potem wgrać ponownie, a z require możemy to zrobić bez problemu i w taki sposób bez potrzeby wyłączenia bota, jeżeli nawet zmienimy kod i wgramy nową wersję, wtedy możemy po prostu przeładować jedną komendę. Czy to jest jakiś wielki minus? Uważam, że nie. Uważam, że dużo lepiej jest zrestartować po prostu bota od nowa, bo od razu będziemy widzieć, czy są jakieś błędy, czy nie. Więc w pierwszej części poradnika to zrobimy, a w drugiej części omówimy sobie slash comments. No dobrze, a więc na początku od czego zaczniemy? Zaczniemy od otwarcia pliku package.json i w tym pliku, słuchajcie, co będziemy musieli dodać? Na sam dole dodajemy przecinek i wpisujemy type ;module. To jest pierwsza rzecz, którą dodamy sobie. Ja sobie mojego bota mogę teraz wystartować w DevWatch i zobaczymy, że mamy już pierwszy problem, dokładnie, że nie możemy użyć require, więc będziemy musieli sobie te wszystkie rzeczy tutaj pozamieniać na import from. A więc wszystkie tego typu rzeczy const coś tam równa się require zamienimy sobie na import. W tym wypadku zamienimy sobie te dwa na import, czyli ten i ten import. Potem zamiast równa się require piszemy from i mamy taką formę, czyli import coś tam from coś tam. Czyli importujemy jakieś rzeczy z jakiegoś miejsca, czy tam z jakiejś biblioteki. I tak samo w tym wypadku wpiszemy sobie from i to sobie usuniemy. I tutaj mamy pierwsze dwie rzeczy zrobione. Jak sobie najedziemy na import, mamy tutaj problem z ESLint, gdyż mówi nam, że import and export may appear only with source type module. Dlatego, żeby naprawić ten problem, musimy sobie przejść do pliku ESLint rc.json i będziemy tutaj w parse options musieli dopisać pewne rzeczy. A więc będziemy musieli dopisać source type module i zapisując ten plik naprawiamy ten błąd. Ale ja, słuchajcie, sobie tutaj jeszcze w tym pliczku jedną rzecz zrobiłem. Mianowicie dodałem sobie opcję allow import export everywhere true, czyli czy zezwalamy, żeby w każdym pliku była opcja allow import export everywhere. Dobrze, więc to sobie zamkniemy. I teraz jak się bot przeładuje, to zobaczymy, że mamy ten sam problem w pliku config.js, więc musimy sobie przejść do pliku config.js, gdyż on też nie jest modułem. I tutaj, jeżeli normalnie mieliśmy opcję module export równa się coś tam, to zamieniamy sobie to na export default, czyli domyślny eksport. Następnym problemem jest to, że nie mamy require i to, słuchajcie, nam się też zamieni. I to się, słuchajcie, nam zamienia po prostu na import i tutaj dodajemy .env/config i zapisujemy. Ja, słuchajcie, mam ustawionego prettiera tak, żeby mi zamieniał te tutaj apostrofy na po prostu pojedyncze. Apostrofy to się nazywa? Czy cudzysłowia na apostrofy? Żeby mi zamieniało po prostu, gdyż jak sobie najedziemy, zobaczymy, że mamy tutaj strings must be used with single quotes, czyli z pojedynczymi znaczkami. A jak możecie, słuchajcie, ustawić mój setup, jeżeli chodzi o VS Code, to zapraszam was do innego odcinka, w którym wyświetli wam się teraz w karcie, jak już będzie gotowy. Dobrze, a więc jeżeli chodzi o to export default. Im jest problem tego zapisu taki, że jeżeli eksportujemy domyślny obiekt, to nie możemy bezpośrednio go dekonstruować, czyli w taki sposób jak tutaj.
Jeżeli ja sobie teraz to zapiszę, to zobaczymy, jak sobie zjedziemy na dół. W ogóle mamy jeszcze problem, że cannot find module config imported from index.js. Dlaczego, słuchajcie, takie coś pisze? Pierwszy sobie rozwiążemy ten problem, a za chwilę przejdziemy do drugiego problemu. Ponieważ on nie jest w stanie odczytać pliku index jakby tego config. A więc jeżeli mamy ten problem, to co musimy zrobić? Nie możemy podawać takich oto tutaj takiej oto nazwy. Musielibyśmy, słuchajcie, podać bez całą nazwę, czyli .js w tym wypadku. I teraz ten problem, który przed sekundką był, został naprawiony. Ale co zrobić, jeżeli nie chcielibyśmy za każdym razem dopisywać JS? Wtedy musimy dopisać coś do pliku package.json. Ja w tym celu sobie zamknę na razie naszego bota i przejdę sobie do package.json. I w package.json, jak mamy scripts, mamy tutaj polecenie dev i devwatch. Po poleceniu node musimy sobie dopisać taki oto tutaj argument. I tak samo po node musimy to dopisać i tak samo w starcie musimy go dopisać i zapisać plik. Następnie ten po prostu plik będzie automatycznie zamieniał nam wszystkie pliki na moduły. Dobrze, i teraz uruchamiając bota w trybie watch, zobaczycie, że tego błędu, który przed chwilą był, nie ma. I teraz jest inny błąd, czyli że import token from config nie może działać, gdyż jest importowany obiekt. Co to znaczy? Że nie możemy dekonstrukcji zrobić takiej bezpośrednio, czyli musielibyśmy zrobić sobie config, czyli że importujemy config i następnie robimy const, teraz robimy to, równa się config. I teraz, słuchajcie, taka forma będzie jak najbardziej działać. Jak widzicie, zalogowało naszego bota. Czyli pierw wczytujemy, importujemy moduł, czyli modułem jest nasz config i on zawiera cały ten obiekt, czyli ten obiekt tutaj. I potem robimy dekonstrukcję i mamy taki oto zapis. Bezpośrednio taka dekonstrukcja nie może być zrobiona. Dobrze, a więc jeżeli chcemy jednak móc zrobić bezpośrednio dekonstrukcję, czyli sobie tutaj cofnę teraz te zmiany, które zrobiliśmy, abyśmy mogli zrobić bezpośrednio taką oto dekonstrukcję, wtedy musimy zmodyfikować ten oto plik i stworzyć sobie te zmienne jako pojedyncze, czyli ja sobie pozwolę skopiować tą zmienną token, całą tą linijkę i musimy napisać export const token równa się proces env token. I dokładnie to samo musimy zrobić z client ID. I export default możemy tym samym usunąć. I w taki sposób możemy tworzyć teraz nowe zmienne, czyli że na przykład chcielibyśmy sobie stworzyć zmienną o nazwie, nie wiem, test, załóżmy, to wtedy piszemy export const test równa się test. I w taki oto sposób mogę sobie teraz bez problemu tutaj importować te rzeczy, czyli pisząc przecinek, naciskając Ctrl spacja, automatycznie, słuchajcie, podpowiada mi, które rzeczy mogę importować. Czyli mogę importować client ID albo test. Teraz nam podświetla na czerwono, że nigdzie tego nie użyliśmy. Ale w taki sposób, słuchajcie, możecie to sobie zrobić. No dobrze, a więc to są, słuchajcie, dwa pliki, które musieliśmy zmienić. Dwa pliki, no. To jest wszystko, jeżeli chodzi o to. I jeżeli sobie zobaczymy, to tak samo nasze tutaj polecenie, wykrzyknik ping to chyba było, jak najbardziej, słuchajcie, działa i to nam odpowiada Pong. No dobrze, a więc skoro mamy już ES Modules, to będziemy sobie, słuchajcie, w tym właśnie... No dobrze, a więc przejdźmy sobie teraz do /comments, czyli tak zwanych komend po slashu. Jak sobie zobaczymy na Discordzie, sam Discord ma wbudowane takie komendy, czyli ja sobie napiszę slash, zobaczymy tutaj, że mamy komendy. Różne komendy tutaj są wbudowane, na przykład zobaczymy sobie komendy mi i ona wyświetla tekst w kursywie. Mamy opis, mamy argument i tak w zasadzie nie musimy znać nic więcej. A więc jeżeli ja bym sobie napisał komendę mi w taki oto sposób, widzimy, nic tutaj nie mamy, nie wiemy, co mamy podać, ale jeżeli użyjemy slash komendy, mi od razu mamy w ogóle listę wszystkich komend i od razu napisane, co ona robi i jakie argumenty przyjmuje. W tym wypadku przyjmuje message, czyli jakąś wiadomość. I my sobie na przykład napiszemy, to jest test wiadomość i widzimy, zamieniło nam tekst w kursywę. A więc jakie są, słuchajcie, plusy tych komend po slashu? Jedno już zobaczyliście, że po pierwsze mamy listę wszystkich komend oraz opisy. Tak samo wiemy, jakie argumenty możemy używać, czyli mamy całą integrację z klientem Discorda. Mamy automatyczne wykrywanie poleceń i analizowanie powiązanych opcji oraz argumentów, to też przed sekundką zobaczyliście. Wpisywanie argumentów dla opcji poleceń, czyli wiemy, czy mamy wpisać string, czy mamy wpisać string, to jest w tym wypadku tekst po prostu, czy możemy podać, na przykład musimy podać jakiegoś użytkownika,
Na przykład jeżeli mielibyśmy komendę ban, mamy zatwierdzone lub dynamiczne wybory dla opcji poleceń, mamy prywatne odpowiedzi w kanale, tak zwane wiadomości efemeryczne, czyli takie, które tylko my widzimy, to znaczy, że jeżeli na przykład chcielibyśmy zobaczyć, mielibyśmy załóżmy system na Discordzie jakiejś waluty, jakąś walutę byśmy mieli i chcemy zobaczyć stan naszego konta, albo mielibyśmy system levelowania i chcielibyśmy zobaczyć stan naszego konta, to nie chcemy, żeby inni na przykład wiedzieli, ile mamy tych jakichś punktów czy coś, to wtedy ta wiadomość będzie tylko u nas wyświetlona i nikt inny jej nie może zobaczyć. Nieważne, czy napiszemy tą komendę w kanale publicznym, czy nie. Następnie mamy opcję do wyskakujących formularzy. Czy mamy, słuchajcie, formularze, na przykład wyobraźmy sobie formularz logowania, czy tam formularz, w którym możemy wpisać wiadomość, jako taki model, która wyskakuje, otwiera się i tam możemy sobie coś wpisać. I oczywiście dużo więcej. A więc to jeżeli chodzi o /comments. Pierwszym krokiem, który zrobimy, to sobie usuniemy client on message create. To sobie usuniemy i tutaj sobie zrobimy trochę miejsca. Prefiks nam nie będzie potrzebny. Czemu? Ponieważ prefiksem jest slash i zawsze ten slash będzie. A więc jakie w ogóle mamy /comments? Mamy /comments, czyli nasz bot może dołączyć na nasz serwer i on dodaje nam komendy dla naszej gildii. To znaczy, że każda gildia może mieć jakieś tam swoje /comments, które są konkretne dla tej gildii, czyli tego serwera w tym wypadku. Czyli na przykład ja mam serwer tutaj, załóżmy sobie ten, na którym teraz jestem, czyli Merlin YouTube i na tym serwerze mogę mieć około 50 komend, to się może zmienić w zależności od tego, kiedy ten poradnik oglądacie, ale na stronie właśnie dokumentacji Discorda tam będzie to napisane, ile dokładnie tych komend jest. Ale właśnie serwer może mieć własne komendy, czyli jeżeli wchodzi ten bot na ten serwer, to on rejestruje jakieś komendy dla tego serwera, które są dostępne tylko dla tego serwera oraz może mieć komendy, które są we wszystkich serwerach dostępne. Czyli taką komendą na przykład może być komenda przykładowo ban. Już jest taka komenda w Discordzie, ale załóżmy, że dodaję komendę ban, ona jest globalna i ta globalna komenda jest dostępna na każdym serwerze. Automatycznie jak bot dołącza, ona jest dostępna. Albo po prostu takie komendy gildijne, czyli takie, które są używane tylko i wyłącznie dla danego serwera, czyli dynamicznie stworzone dla danego serwera. No dobrze, a więc my będziemy sobie używać, słuchajcie, komend gildijnych, czyli nie będziemy mieć żadnych rejestrować komend globalnych, gdyż komendy globalne mają cooldown, czyli tak zwane opóźnienie, czyli one się aktualizują dopiero po godzinie się jakby rejestrują i to nie ma sensu, a komendy gildijne są od razu zarejestrowane. No dobrze, a więc co sobie, słuchajcie, zrobimy? A więc proces tworzenia takich komend składa się z 2 etapów. Pierwszym etapem to jest w ogóle stworzenie tej komendy, czy tam reakcja na tą komendę, a drugi proces to jest wysłanie do Discorda informacji o hej, chcę zarejestrować komendę. A więc na początku stworzymy sobie komendę ping i takie komendy tworzymy za pomocą tak zwanego /comment buildera, a więc stwórzmy sobie tutaj właśnie zmienną i ona się będzie nazywać ping comment i ona będzie nowym obiektem new /comment builder w taki sposób. Następnie dajemy kropeczkę i wpisujemy set name i to będzie nazwa naszej komendy, czyli to będzie komenda ping i następnie damy sobie set description, czyli opis, który będzie miała nasza komenda i opis to będzie i napiszemy sobie wysyła pong. Dobrze, i sobie to zapiszmy i to jest nasza pierwsza /komenda, którą sobie tutaj dodamy. Następnie będziemy potrzebować co? Będziemy potrzebować, słuchajcie, funkcję, która nam się wykona w momencie, jeżeli ta komenda będzie wykonana. Czyli sobie nazwijmy ją tak samo. Const ping comment execute. Czyli to funkcja execute. I to jest nowa funkcja ze strzałką, która przyjmuje tutaj interaction. Dobrze, i w taki sobie sposób to napiszemy. Te błędy, które tutaj mamy, to jest po prostu, że nie użyliśmy tej komendy. Następnie będziemy musieli zarejestrować event, dzięki któremu będziemy mogli stwierdzić, czy w momencie, kiedy interakcja zostanie stworzona, wtedy będziemy chcieli wykonać właśnie tą funkcję, czyli client on. W taki sposób rejestrujemy nowe wydarzenie. Tak jak pamiętacie, z tą message. I teraz sobie weźmiemy tablicę, czy tam po prostu edum, listę wszystkich eventów. Events. Tylko pierw events musimy sobie zaimportować z Discord.js.
Widzimy, event się tutaj pojawiło i piszemy events. Tutaj mamy interaction create, czyli w momencie, że jest w stanie stworzona interakcja. To jest pierwszy argument. Drugim argumentem jest callback function, czyli w tym wypadku funkcja, która się wywoła w momencie, jeżeli nasza interakcja zostanie tutaj stworzona, czyli interaction, to jest ta interakcja i to jest funkcja. Dobrze, więc tak samo możemy sobie tutaj zrobić. Zamiast ready napisać events.client ready. I to jest po prostu lepsza opcja, gdyż jeżeli w późniejszych wersjach na przykład zmieniłaby się wersja tutaj w Discord.js na inną wersję i te tutaj by się zmieniły nazwy z ready na przykład na coś innego, na przykład bot ready czy coś, to wtedy musielibyśmy my to zmienić, a tak to automatycznie się tutaj zmieni, ponieważ klient ready nic innego nie ma w sobie zapisanego jak to słówko ready, które tu mieliśmy. No dobrze, a więc ta funkcja, słuchajcie, się nam wykona wtedy, kiedy Discord, czy ktoś wyśle nam /komendę i wtedy ta interakcja do nas tutaj trafi. A więc co możemy sobie zrobić? Możemy sobie napisać console log interaction, wtedy, kiedy to się wykona. Dobrze, jeżeli ja sobie teraz wejdę na serwer i napiszę polecenie ping, to widzimy, nic się tutaj kompletnie nie dzieje. Jak sobie też zobaczymy, tutaj mam 3 komendy zarejestrowane. Wy w tym momencie nie będziecie mieć żadnej komendy zarejestrowanej, ponieważ nie zrobiliśmy jeszcze tego. Dobrze, a więc aby zarejestrować naszą komendę dla Discorda, musimy sobie stworzyć listę komend. W tym celu stworzymy sobie Discord Commands. I nasze Discord Commands to będzie po prostu array, czyli lista naszych komend, które mamy dostępne. I następnie będziemy musieli utworzyć sobie klienta, dzięki któremu będziemy mogli zarejestrować te komendy na Discordzie. Więc sobie napiszemy rest równa się new rest. Też importujemy z Discord.js. Set token. I to nam utworzy klienta rest. Rest klient to jest po prostu, jakby to wam wytłumaczyć, będziemy wysyłać po prostu żądania do serwera Discorda, w tym wypadku jedno żądanie, dzięki któremu to zarejestrujemy wszystkie komendy, które mamy. A więc teraz sobie najlepiej stworzyć try catch. Try catch to jest po prostu sprawdzenie, żeby nam bota nie skraszowało, czyli będziemy robić próbę i wyłapywać błędy. I tutaj będzie nasza próba. W naszej próbie będziemy chcieli zarejestrować nasze wszystkie polecenia. Więc stworzymy sobie data i data to będzie nic innego jak rest.put. Będziemy wysłać polecenie put i teraz będziemy musieli podać client ID, czyli ID klienta. Tutaj w tym wypadku naszego client ID z configu. To client ID z configu i sobie to tutaj podajemy jako pierwszy argument. Drugim argumentem musi być guild ID, czyli gildia, w której chcemy zarejestrować te komendy. Więc w tym celu, słuchajcie, przejdziemy sobie do naszego serwera i ja sobie po prostu kliknę prawym i dam kopiuj ID. Jeżeli nie widzicie tego, musicie sobie wejść w ustawienia, następnie sobie zjechać tutaj w dół. Przechodzimy, słuchajcie, w zaawansowane i zaznaczamy tryb dewelopera, żeby było zaznaczone. No dobrze. Następnie możemy kliknąć bez problemu prawym i dać sobie kopiuj ID i to ID sobie damy jako naszej guild ID. Więc w tym celu przechodzimy do config.js, duplikujemy sobie tą linijkę i wpisujemy tutaj zamiast client guild ID i dajemy sobie tutaj nasze guild ID. W taki oto sposób. I teraz sobie to guild ID tutaj musimy też wczytać. Guild ID. I to guild ID podajemy jako drugi tutaj parametr. Czy to jest wszystko? Nie, bo tutaj musimy sobie... W put musimy sobie coś innego jeszcze przekazać. Musimy sobie przekazać routes. I routes też musimy wczytać z Discord.js. Następnie kropeczkę robimy application guild commands i teraz podajemy client ID i guild ID, a słuchajcie, na końcu tego robimy sobie przecinek i jako drugi argument do put podajemy options. Tak, widzimy tutaj options i options jest nic innego jak po prostu obiekt i w tym obiekcie będziemy mieć body i body to będą nasze Discord commands. W taki oto, słuchajcie, sposób i następnie, jeżeli to się poprawnie wykona, wtedy zrobimy sobie then response, czyli odpowiedź i w odpowiedzi będziemy mieć, słuchajcie, to będzie nasz response, czyli ile naszych komend zostało poprawnie zarejestrowanych. Ja sobie to pozwolę zapisać i teraz co mam? Mam tutaj to data, czy to data nam się przyda, zaraz zobaczymy. A jeżeli będzie błąd, to po prostu wyświetlimy sobie w konsoli
błąd. I widzimy successfully reloaded zero application commands, czyli 0 komend zostało przeładowanych i zalogowano jako mission. Co byłoby fajnie zrobić? Fajnie byłoby zarejestrować te komendy dopiero wtedy, kiedy połączymy się z Discordem. Czy jest to konieczne? Nie, nie jest to konieczne, jednakże można też tak to zrobić. Dobrze, a więc w tym momencie rejestrujemy komendy. Tylko że nie rejestrujemy żadnej komendy, gdyż Discord komend jest pusty. Dlatego w tym celu będziemy musieli sobie tutaj nasz obiekt przekazać, czyli nasze to ping command. Będziemy musieli tutaj do tego Discord commands wrzucić, czyli piszemy sobie discord commands.push i w tym celu musimy dodać sobie tutaj dane, czyli nasze ping command.toJSON. Tą funkcją przemieni nam ten obiekt do JSON-a i teraz zapisujemy i widzimy successfully reloaded one application commands. No dobrze, i w tym momencie, jeżeli taki będziecie mieć komunikat i wpiszecie sobie, teraz naciśniecie sobie slash, zobaczymy sobie, że zarejestrowaliśmy jedną komendę i tylko jedną komendę mamy. Mamy komendę ping i widzimy, że wysyła pong. Dokładnie takie description, jak sobie tam ustawiliśmy. Jeżeli ja sobie teraz zmienię tutaj wysyła pong, gdzie mamy tutaj tą komendę wysyła pong by Merlin, wykrzyknik, zapiszemy, widzimy successfully reloaded one application commands i sobie tutaj teraz spróbujemy znowu napisać slash, to widzimy wysyła pong by Merlin. Dobrze, i teraz jeżeli sobie nacisnę na to, widzimy, nie przyjmuje tutaj ta funkcja żadnych parametrów i naciśniemy sobie enter, tutaj widzimy ładuje i pisze nam aplikacja nie reaguje. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy w ogóle cały ten obiekt, gdyż sobie go tutaj przechwyciliśmy w tym miejscu. Aplikacja nie reaguje, ponieważ nie odpowiedzieliśmy na tą interakcję. I musimy to zrobić teraz. Czyli jak zarejestrowaliśmy event, czyli poprawnie się stało, po prostu Discord wysłał nam informację, o, interakcja tutaj przez użytkownika jest jakaś, czyli w tym wypadku interakcja to znaczy, że ktoś użył slash komendy, to ma nam wyświetlić ją w konsoli. Ale tego nie chcemy, ponieważ jak widzicie, jest ona bardzo, tutaj dużo danych jest i nie jest nam tutaj potrzebna, ale mamy takie informacje jak typ, ponieważ typ jest 0, 1 albo 2, w zależności od tego, są po prostu różne typy, nie? Dzisiaj dokładnie nie będziemy tego omawiać, ale tutaj różne informacje też mamy o użytkowniku, który użył i tak dalej, gildii, aplikacji, o członku tej gildii, czy w tym wypadku mnie, ponieważ ja użyłem tej komendy i tak dalej. A więc pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to jest sprawdzić, czy ta interakcja pochodzi z czatu. Czyli w tym wypadku, jeżeli ta interakcja pochodzi z czatu, wtedy wykonujemy dalej kod, czyli interaction.isChat input command. To wtedy byśmy wykonywali dalej kod. Czyli tutaj sobie teraz piszemy dalej kod. Ale możemy napisać przeczenie, czyli jeżeli nie pochodzi z czatu, wtedy piszemy return, czyli przerywamy działanie kodu. I tak sobie to, słuchajcie, zrobimy. Czyli, że jeżeli nie pochodzi ta komenda z czatu, wtedy przerwamy działanie kodu. Dobrze, a więc dlaczego musimy sprawdzić, czy wiadomość pochodzi z czatu? Ponieważ interaction może pochodzić też nie tylko z czatu, czyli stąd, ale możemy pochodzić, jeżeli klikniemy prawym na użytkownika i tu będziemy mieć naszą aplikację i tutaj będziemy mieć jakieś polecenie, czy tam interakcję, albo może pochodzić z wiadomości, czyli na przykład jeżeli tu mamy wiadomość, to możemy też na wiadomość kliknąć i na przykład zbanować użytkownika, czy coś w stylu. Więc dlatego musimy sprawdzić, czy na pewno wiadomość pochodzi stąd, z tego czatu. W tym wypadku, jeżeli nie pochodzi z czatu, wtedy przerywamy działanie naszego programu. Następnie, teraz możemy wykonać odpowiedź na nasze interaction. Czyli, aby odpowiedzieć na nasze interaction, piszemy interaction.reply. Tam pisało, że odpowiadamy przez pong. Dobrze, a więc nasze interaction odpowiada za pomocą pong. Zobaczmy sobie tutaj, napiszmy ping i odpowiada nam pong. I jest to, słuchajcie, jako normalna wiadomość na czacie. Jeżeli natomiast chcielibyśmy odpowiedzieć tak jak tutaj, widzimy, tylko ty możesz zobaczyć tą wiadomość, w taki sposób musimy coś dodać. Do tej wiadomości przede wszystkim musimy nie przekazać stringa, tylko musimy przekazać obiekt. I obiekt ma content i tym kontentem jest wiadomość pong i następnie mamy tutaj boolean, czyli true false od emperor i emperor, jeżeli ustawimy na true, wtedy wiadomość będzie ukryta, dyskretna tak zwana. Czyli wpisując ping teraz zobaczymy, że odpowiada nam pong, ale tylko w postaci takiej, czyli że wiadomość jest ukryta. Czyli tylko my ją widzimy, żaden inny użytkownik jej nie może zobaczyć.
I w taki sposób możemy sobie zrobić interakcję. Ale jeżeli będziemy chcieli te interakcje mieć w osobnych plikach, to najlepiej wtedy w tym miejscu nie odpowiadać od razu, bo to jest wtedy odpowiedź na każdą interakcję, tylko my sobie tutaj w tym wypadku użyjemy polecenia ping command execute i tutaj sobie przekażemy to interaction do tego i teraz możemy sobie tutaj wkleić nasze interakcje, czyli po prostu tutaj wykonujemy tą funkcję, którą tutaj sobie u góry zadeklarowaliśmy. Jak zobaczymy sobie, wpiszemy teraz ping, to dalej mamy odpowiedź pong. Dobrze, ja na początku nie chciałbym, żeby ta wiadomość była ukryta, więc sobie napiszę pong po prostu w taki oto sposób. Co ciekawe, jeżeli mamy takie interaction, czyli odpowiedział nam bot na to interaction, to zawartość tego tutaj możemy zmieniać przez najbliższe 15 minut. Więc załóżmy, jeżeli chcielibyśmy teraz tutaj sobie odpowiedzieć, na przykład zmienić wiadomość tej interaction, wtedy możemy to zrobić. Czyli możemy po prostu zrobić interaction, kropka, i teraz nie możemy już zrobić reply, ale musimy zrobić edit reply i wpisać tutaj zmienioną odpowiedź. Czyli na przykład sobie zamiast pong napiszemy pinging i w odpowiedzi wpisujemy pong. I teraz, jak sobie zobaczymy i wpiszemy polecenie pinging, problem, który możemy zobaczyć, to jest to, że nie mamy tutaj nic. Dlaczego? Ponieważ będziemy musieli sobie poczekać na odpowiedź, czyli jeżeli się to reply skończy. Czyli stworzymy sobie asynchroniczną funkcję, która poczeka na pinging i jak się skończy pinging robić, wtedy zaktualizujemy na pong. Tak, pinging, pong. Edytowano. Czyli w taki oto sposób musimy to sobie zrobić, gdyż wcześniejszy kod bez tego async await sprawił, że wykonujemy jednocześnie je jedno po drugim od razu i nie czekamy na to, aż Discord powie OK, skończyliśmy tutaj pinging, teraz możesz robić dalej, tylko po prostu od razu je robił, czyli to i to od razu robił. I mogło tak się stać, że to po prostu szybciej było wykonane niż to. Dlatego nie zadziałało to. A teraz mówimy przez to, że piszemy async, to znaczy, że chcemy je wykonać asynchronicznie i w tym wypadku tutaj mamy pierwsze polecenie i słówko await oznacza, że nie wykonujemy ich obydwu, tylko w tym momencie czekamy, aż to się skończy wykonywać i jak się to wykona, to wtedy przechodzimy dopiero do tego. I w taki oto sposób możemy uzyskać tutaj odpowiedź pong. A więc to jeżeli chodzi, słuchajcie, o /comments. Slash comments dużo więcej możemy sobie zrobić i będziemy też dużo więcej robić. Ja bym chciał jeszcze tą komendę sobie teraz przenieść do innego pliku. W tym celu utworzę w folderze source. W ogóle jakiś jest błąd, ale chyba dlatego, że czegoś nie użyliśmy. Dokładnie tego data nie użyliśmy, ale to nic. W folderze source sobie utworzymy nowy plik, czy tam nowy folder o nazwie comments i następnie damy sobie komendę o nazwie ping.command.js. Co jest ważne, jak wszystkie komendy będę nazywał z rozszerzeniem .command.js, nie musicie tego robić, ale polecam, bo tak to nie będziecie mieć raczej żadnych błędów. I tutaj bym chciał sobie wkleić ten cały kod tej komendy. W tym wypadku jest to, pamiętajmy, module, czyli musimy napisać export default i eksportujemy sobie obiekt. I ten obiekt będzie miał data i to data to nic innego jak z tego pliku to new /command builder, więc ja sobie to stąd wytnę i sobie wkleję tutaj. Tak samo musimy tutaj zaimportować /command builder w taki oto sposób. Zrobimy sobie na końcu przecinek i tu damy funkcję execute. To będzie nasza funkcja do wykonywania kodu. I to jest nic innego jak po prostu zawartość, słuchajcie, tej funkcji ping command execute. Sobie tutaj skopiujemy zawartość. Tak samo musimy tę funkcję ustawić jako asynchroniczną, czyli async execute. I tutaj będziemy mieć nasze interaction i zawartość do wykonania. I sobie to zapiszmy. Ładnie tam się tutaj już to uformowało. Następnie ping command execute nam nie będzie potrzebne, ale będziemy musieli sobie wczytać naszą ping command. W tym celu u samej góry kodu wpiszemy sobie import ping command i od razu nam tutaj podpowiada skąd z folderu comments, następnie ping command.js, to .js się automatycznie dopisuje i teraz możemy sobie tutaj, słuchajcie, to wywołać, wpisując ping command.execute i przekazujemy tutaj interaction. Ping command to JSON is not the function. Teraz mamy tylko inny problem, że nie możemy tutaj zaktualizować tego. W tym celu musimy trochę zmienić, ponieważ mamy ping command to JSON i musimy tak, ping command to jest ten oto plik, czyli całe to
i nas interesuje data, więc musimy tutaj dopisać sobie data. Gdzie to jest, w którym miejscu? Mamy tutaj data jeszcze, czyli data.to.json i teraz widzimy, dalej to działa. Jak sobie teraz uruchomimy /ping-pong elegancko i co? I ten /command builder możemy stąd usunąć, gdyż on jest w innym pliku aktualnie i tak samo to data też nam jest w zasadzie niepotrzebne, bo tutaj sobie to wywołujemy. No dobrze, więc jeżeli chodzi o tego bota, to są, słuchajcie, podstawy odnośnie właśnie komend. W taki oto sposób możemy sobie rejestrować komendy po slashu oraz je wykonywać tych komend. Nie jest to jakoś trudne, wystarczy podążać za tymi rzeczami. W następnym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możemy sobie zrobić command handler, albo przedstawię Wam bardziej zaawansowane komendy, ale to, że tak powiem, zobaczymy. Dobrze, a ja Wam dziękuję za uwagę, zachęcam Was do subskrypcji oraz kciuka w górę, zachęcam Was na moje inne kanały, zostawcie koniecznie suba, gdyż chciałbym tam wbić 1000 subów, bardzo byłoby to dla mnie miło i po prostu fajnie by było. Więc ja Wam dziękuję za uwagę, ja jestem Merlin, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!